Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku muzycznego alfabetu. Dzisiaj określenie allegretto. Określenie, które przysparza muzykom najwięcej kłopotu. Dlaczego? Ano dlatego, że nie wiadomo do końca, czy to jest szybko, czy wolno. Jak być może już Państwo wiecie, jeżeli oglądaliście mój odcinek o andantino, domyślacie się na pewno, że allegretto jest tożsame z określeniem allegro. Jest po prostu jego zdrobnieniem. Tak jak allegro oznaczało szybko, to allegretto oznacza szybciutko, można by to po polsku przetłumaczyć, małe szybko. Tylko teraz znów pytanie do Państwa. Czy szybciutko, małe szybko oznacza... Śmieję się, bo mała szybka mi się skojarzyła i zupełnie moje myślenie poszło w inną stronę. Natomiast wracając do określenia małe szybko, czy to oznacza, proszę Państwa, szybciej niż szybko, czy wolniej niż szybko? Oto jest pytanie. I już odpowiadam. Wolniej. Jest mniej szybko, mało szybko, tak by trzeba było to określić. Allegretto, czyli trochę wolniej niż szybko, ale dalej szybko, tylko że wolniej. Nie jest to andante, nie jest to adagio, a więc nie jest to wolne tempo, ale nie jest też szybkie, bo jednak jest zdrobnione. Jest to bardzo skomplikowane, nie tylko dla Was. Wiem, że wszyscy się teraz Państwo na pewno uśmiechacie, śmiejecie, to jest moim celem, bowiem ja zawsze, gdy widzę allegretto, to mam problem. I każdy tak naprawdę muzyk ma tutaj trochę problem. Zawsze jest wrażenie, że albo to jest trochę za szybko, albo to jest trochę za wolno. Jakie tempo chciał kompozytor? Ja dziś wybrałem dla Państwa mazurki Fryderyka Chopina. Jeden z moich ulubionych, jak Państwo wiecie, gatunków. Gdyż Chopin dość często używał właśnie tego nieokreślonego określenia, aby określić tempo, w jakim chciał, aby mazurek dany był wykonany. I chciałbym z Państwem prześledzić większość, może nie wszystkie, ale większość tych mazurków allegretto na pewno doskonale Państwu znanych. Rozpoczniemy od opusu 30, w którym to opusie mamy aż 2 mazurki w tempie allegretto. I teraz posłuchajmy. Pierwszy z nich, a jeszcze dodatek non tanto, co oznacza nie za nadto, nie za bardzo. I teraz tu już dopiero Chopin, proszę Państwa, robi nas w balona, można by tak kolokwialnie powiedzieć, ponieważ co to znaczy? Jeśli my i tak nie wiemy, co znaczy allegretto, to jeszcze dodając do tego non tanto, to już naprawdę można nad tym myśleć miesiącami, co Chopin chciał przez to powiedzieć. Allegretto nie za szybko, małe szybko, ale nie za nadto. I teraz pytanie, nie za nadto małe to szybko? Czy nie, jeszcze wolniej niż allegretto? Ja wychodzę z założenia, że ponieważ allegretto jest wolniej niż allegro, to Chopin chciał to jednak może odrobinę szybciej. Ale tak naprawdę efekt końcowy jest taki, że za każdym razem gram tego mazurka nieco inaczej. Który to jest? Pierwszy, proszę Państwa, to jest ten. Jak decydujemy o tempie? Patrzymy, na ile jest utwór. O tym też będzie w innym z odcinków alfabetu. Na 3, a więc raz, 2, 3. I ten puls raz, 2, 3 musi być allegretto. Tak? Raz, czyli szybko, ale nie za szybko, ale też nie wolno. Raz, 2, 3. 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 Raz. O, całkiem chyba dobre tempo mi się udało. Raz, 2, 3. Raz, 2. Idźmy dalej. Ostatni mazurek, żeby nie było tak łatwo w tym opusie, również jest w tempie allegretto.
mój ukochany mazurek. Też trudne tempo do określenia, bardzo często przez pianistów, moim zdaniem osobistym, zupełnie grany za szybko. Zdecydowanie allegretto, czyli tak samo pomyślmy o tym, nie za szybko, ale szybko. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. I nie szybciej niż to. Co Państwo myślicie o tym? Dobrze, już skończę frazę, ale chciałem powiedzieć właśnie, że proszę z ciekawości sobie włączyć kilka nagrań. Bardzo często słyszymy lecenie do przodu, zupełnie niezrozumiałe, tak jakby pianista w ogóle nie przeczytał określenia tempa. Jest to smutne, bo kompozytor na dzień dobry, na początek nam jednak pisze i po to jest to napisane, żebyśmy wiedzieli w jakim tempie. Ale tak jak powiedziałem, bardzo trudne jest to tempo do znalezienia, więc dlatego każdy je czuje troszeczkę inaczej. Kolejnym mazurkiem, który ma określenie allegretto, jest mazurek, znów bardzo trudny właśnie jeśli chodzi o tempo, opus 31, numer 3. To jest ten. I znów raz, dwa, trzy, 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 prawda? Taki spokojnie wijący się mazurek. Kolejnym mazurkiem w tempie allegretto jest mazurek opus 50, numer 2. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, trzy. Wielokrotnie grałem go na koncertach. Kolejnym mazurkiem w tempie allegretto, proszę Państwa, jest mazurek opus 59, numer 2, dedykowany pani Mendelssohn, żonie Mendelssohna. Też mazurek, który często słyszy się w tempie za szybkim. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. I na koniec ostatni mazurek, który Chopin wydał za życia, opus 63, numer 3, również jest w tempie allegretto. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. A więc jak Państwo widzicie, ten puls allegretto jest w każdym z tych mazurków dość podobny. Co więcej, one właściwie mają ze sobą coś wspólnego. Większość z nich była w tonacji molowej. Są takie spokojne, ale nie wolne, prawda? I mają dość podobny charakter. Może nawet można by je zebrać wszystkie i zagrać jeden po drugim na koncercie. Kto wie, może kiedyś przyjdzie mi taki szalony, allegrettowy pomysł do głowy. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że temat allegretto został w jakiś sposób na pewno niewyczerpany, bo to jest temat na wiele wykładów wielogodzinnych z przykładami muzycznymi, ale przynajmniej zaciekawiłem Państwa tym jakże interesującym określeniem. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.